Żydowska społeczność Warszawy pod koniec XIX wieku nie była jednolita. Galeria, której jestem kuratorem, opowiada m.in. o różnorodności i wielojęzyczności żydowskiej Warszawy. Według niektórych źródeł po 1881 i 1882 roku do Warszawy przyjechało nawet 100 000 Żydów z Rosji, z guberni litewskich, zwanych tutaj Litwakami. Nowo przybyli spotkali się z niechęcią nie tylko dużej części społeczności polskiej, którą zirytowali chętnie posługujący się językiem rosyjskim Żydzi z głębi cesarstwa, ale także z niechęcią ze strony swoich polskich współwyznawców. Ci ostatni obawiali się z jednej strony wzrostu nastrojów antysemickich, ale zapewne obawiali się również konkurencji z ich strony. Przybysze posiadali jednak pewne doświadczenie handlowe, kontakty w Rosji, i zapewne łatwiej było im, kolokwialnie mówiąc, dogadać się z carskimi urzędnikami. Mimo tej niechęci Litwacy w wielkim stopniu przyczynili się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego, a w dalszej perspektywie również politycznego społeczności polskich Żydów. Społeczność żydowska Warszawy nie była jednolita. Obok zamożnych, na poły zasymilowanych rodzin o korzeniach jeszcze niemieckich, ważną część społeczności warszawskich Żydów stanowili ortodoksi, jakkolwiek i oni nie stanowili społeczności jednorodnej. Ścierały się tutaj wpływy różnych dworów hasyckich. W przypadku Warszawy chyba największe posiadał dwór Cadyka Altera z nieodległej Góry Kalwarii. Z Litwakami przyjechało również sporo misnagdów wykształconych w jesziwach litewskich, którzy byli dość ostrożni, czy wręcz niechętni wobec hasydyzmu. Warszawa drugiej połowy XIX wieku to również okres powstawania żydowskiego proletariatu, który staje się coraz liczniejszy i coraz bardziej zdecydowanie wysuwa swoje żądania. Warszawa stanie się bardzo silnym ośrodkiem żydowskiego ruchu robotniczego, chociaż począwszy od pierwszych lat XX wieku coraz większe wpływy będą posiadać również syjoniści. W ostatniej dekadzie przed wybuchem I wojny światowej wyraźnie zaogniły się stosunki polsko-żydowskie. Taką swoistą cezurą dla tych relacji stał się rok 1912 i wybory do Dumy Państwowej, w których za sprawą m.in. głosów żydowskich przegrał kandydat Narodowej Demokracji Roman Dmowski. Wybuch I wojny światowej przyniósł w Warszawie obrazki dosyć niezwykłe. Rodziny polskie i żydowskie dosłownie bratały się w punktach werbunkowych, żegnając powołanych do wojska swoich bliskich. Jednak po początkowym okresie takiej wzajemnej życzliwości, czy może neutralności, relacje polsko-żydowskie wróciły na stare tory. Wpływ na to miała niewątpliwie propaganda rosyjskich władz wojskowych, które dość szybko zaczęły w Żydach upatrywać sprawców ponoszonych przez siebie klęsk czy porażek na polu bitwy. Ta antyżydowskość, czy to szukanie kozła ofiarnego dość szybko przyjęło się również w Królestwie Polskim i w samej Warszawie. Nazywam się Konrad Zieliński.
Jestem profesorem Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie i głównym specjalistą do spraw historii przed rokiem 1939 w Muzeum Getta Warszawskiego.